Witajcie ponownie. Dziś chcę Wam opowiedzieć o wspaniałej roślinie, jaką jest czarny bez. Jakie ma właściwości zdrowotne, jak i kiedy go można zbierać i wreszcie, co można z niego zrobić, by korzystać z jego wartości przez cały rok. Zapraszam więc do oglądania. Krzewy czarnego bzu możemy spotkać na terenie całego kraju. Rosną w zaroślach, na skrajach lasów i pól, przy rzekach, przy drożach. Czarny bez kwitnie od połowy maja, jednak w tym roku wszystko jest opóźnione o około miesiąc, więc mniej więcej od połowy czerwca można było już znaleźć kwitnące baldachy białych, pachnących kwiatów. Kwiaty czarnego bzu są pojedyncze, ale zebrane w duże baldachogrona o średnicy od 10 do 20 cm. Ich aromat czuć z daleka. Ja uwielbiam ten zapach. Kwiaty bzu czarnego mają barwę białą lub kremową. Oczywiście, jak wszystkie zioła, tak i kwiaty czarnego bzu zbieramy w słoneczny dzień. Teraz jeszcze króciutko powiem Wam o tym, dlaczego warto go bliżej poznać. Czarny bez to roślina bogata w witaminy i minerały. Są w nim m.in. beta-karoten, witaminy A, B1, B2, B3, B6, C oraz potas, wapń, magnez, sód, fosfor. Zawiera też pierwiastki takie jak żelazo, miedź, mangan i cynk. Kwiaty czarnego bzu mają wiele właściwości leczniczych. Picie syropów, naparów z kwiatów bzu obniża gorączkę, łagodzi kaszel, dzięki dużej ilości witamin i soli mineralnych wzmacnia organizm, aby szybciej uporał się z przeziębieniem, infekcją wirusową czy bakteryjną. Dodatkowo mikstury z kwiatów obniżają ciśnienie krwi, poprawiają krążenie, pomocne są przy chorobach skóry, działają oczyszczająco na organizm, więc pomagają się też uporać z chorobami reumatycznymi, alergiami, a nawet infekcjami układu moczowego. No i właśnie teraz jesteśmy z córką na spacerze i znalazłyśmy piękne krzewy czarnego bzu. Zerwiemy ich trochę, tak by starczyło do różnych rzeczy. Najlepiej to robić nożyczkami lub małym sekatorkiem, tak by za bardzo nimi nie potrząsać, bo właśnie w tym pyłku z kwiatów tkwią największe wartości zdrowotne rośliny. No i już mamy dosyć dużo tych baldachów z kwiatkami, także myślę, że będziemy wracać powoli do domku, tak żeby Wam jeszcze dzisiaj pokazać, co możemy z niego zrobić. Krótko Wam teraz opowiem, co możemy zrobić z przeniesionych kwiatów. Ze świeżych kwiatów można zrobić wiele różnych rzeczy, ale ja dziś pokażę Wam pyszny i mega zdrowy syrop, lemoniadę, no i jeszcze będę suszyć kwiaty czarnego bzu, aby mi nie zabrakło ich aż do kolejnego lata. Zanim jednak przystąpimy do robienia tych pysznych, zdrowych mikstur, zebierane kwiaty należy rozłożyć na około godzinę w przewiewnym miejscu, tak żeby wyszły wszystkie robaczki. I już po godzince przystępujemy do robienia zdrowego, odżywczego, orzeźwiającego napoju. Trochę kwiatów wsypujemy do dzbanka lub dużego słoja i zalewamy gorącą, ale nie wrzącą wodą. Następnie zostawiamy pod przykryciem na około 2 godziny. Po tym czasie zawartość przelewamy przez sitko lub gazę do innego dzbanka i dodajemy trochę miodu oraz sok z cytryny. Ja dziś akurat nie mam cytryny, więc zastąpię ją kwasem askorbinowym. Nie żałuję. Wsypię tego trochę. Dzięki temu moja lemoniada będzie miała dużą ilość witaminy C i lekko kwaskowaty smak. Do tak przygotowanego napoju dolewam jeszcze trochę zimnej wody, u mnie ozonowana. No i jeszcze dodaję kilka listków świeżej mięty. Mięta ma działanie ochładzające, więc się nada na takie upały, jak teraz mamy. I już lemoniada gotowa. W taki upał jak dziś można jeszcze sobie dodać na przykład kostkę lodu. Suszymy same baldachy. Jak wszystkie zioła, suszymy w miejscu ciepłym, przewiewnym, ale zacienionym. U mnie akurat tutaj pod wiatą przed domem.
Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza. W ostateczności, jeśli nie mamy warunków do suszenia, to możemy to zrobić także w piekarniku. Na pewno będzie to lepsze niż kupować zioła potem w sklepie, gdyż zawsze będą gorszej jakości te ze sklepu. I już mój bez jest ususzony. Także ja jeszcze odcinam teraz niepotrzebne łodyżki i przekładam susz do szklanych słoiczków, a następnie szczelnie zakręcam. Suszony bez należy przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej. Taki susz pijemy w postaci naparu, herbatki, zawsze wtedy, gdy poczujemy się gorzej, czyli w przypadku przeziębienia, grypy lub jakiejś infekcji. Ale też jeśli chcemy wypić po prostu pyszną domową herbatkę. W tym celu 1 łyżkę kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, zaparzamy przez około 20 minut i gotowe. Taka herbatka działa napotnie, oczyszcza organizm z toksyn, wzmacniając tym samym jego możliwości obronne oraz poprawiając stan skóry. Działa wykrztuśnie, rozrzedzając śluz. Napar z bzu może nawet uśmierzyć ból głowy, gdyż poprawia krążenie. Pamiętajcie, że takie własnoręcznie przygotowane herbatki są zawsze najbardziej wartościowe. A teraz pokażę Wam, jak zrobić najzdrowszy na świecie syrop ze świeżych kwiatów czarnego bzu. Do zrobienia syropu będzie potrzebne około 40 baldachów bzu czarnego. Najpierw oddzielam kwiaty od łodyżek. Staram się, żeby było ich jak najmniej. Jeden litr wody podgrzewamy do temperatury około 35, maksymalnie 40 stopni i wlewamy ją do dużego słoja. U mnie 3-litrowy. Do tego dodajemy 1 litr swojskiego miodu. Ja mam świeżutki od mojego zaprzyjaźnionego pszczelarza. Mieszamy, aż miód się rozpuści i dodajemy nasze kwiaty bzu. Zabezpieczamy słój, zamykając go, jednak nie zakręcając szczelnie, i odstawiamy na 5 dób. Po 1 dobie do syropu dolewamy sok wyciśnięty z 3 cytryn, bez żadnych ziarenek i miąższu, sam czysty sok. Jest to bardzo ważne, bo potem może to przyczynić się do popsucia syropu. Ja codziennie zaglądam do słoja i mieszam kwiaty, żeby wszystkie były zanurzone w syropie. Po 5 dobach syrop przelewamy przez kilka warstw gazy do wygodnego dzbanka, z którego potem będę go przelewać do czystych, wyparzonych słoiczków. I teraz już tylko przelewam syrop do słoiczków. Po czym zakręcam. Natomiast to, co nam zostało po odcedzeniu syropu, zalewam gorącą wodą i pozostawiam na około 30 minut pod przykryciem. W ten sposób mamy znowu naszą pyszną lemoniadę, jako produkt dodatkowy po zrobieniu syropu. Potem tylko przecedzam, rozcieńczam, dodając zimnej wody i mam już napój na cały dzień. Syrop przechowujemy w chłodnym, ciemnym miejscu. Jeżeli macie taki świeży miód jak ja, niedawno robiony, to radzę nie dokręcać od razu słoików, a dopiero po kilku dniach leżakowania w lodówce, bo syrop może sfermentować. By temu zapobiec, można też dodać owoc tarniny, co zapobiega tworzeniu się pleśni. Ja obserwuję syrop i dopiero po około 7 do 10 dniach dokręcam szczelnie słoiczki. Jeśli jednak ktoś się obawia, że jego praca pójdzie na marne albo nie ma możliwości przechowywania syropu w chłodnym miejscu takim jak lodówka czy chłodna spiżarnia, to może zrobić krótką, 15-minutową pasteryzację.
Syrop z kwiatów czarnego bzu jest świetny na przeziębienia, działa na potnie oraz wzmacnia cały układ odpornościowy. Dobrze więc go mieć w domu, szczególnie w dzisiejszych czasach. Dbając o odporność, Wasz organizm poradzi sobie z każdą infekcją bez stosowania sztucznych, niesprawdzonych środków medycznych. No i na końcu, jak stosować ten pyszny syropek? W celu wzmocnienia odporności pijemy 2 łyżki syropu wieczorem, dzieci 1 łyżkę. Gdy coś zaczyna nas łapać, jakieś przeziębienie lub jakaś infekcja, pijemy kilka łyżek syropu w ciągu dnia. Można go oczywiście dodawać do herbat i do wody lub pić samodzielnie. Jest naprawdę wyśmienity, naprawdę bardzo, bardzo pyszny. Od jesieni można zażywać go regularnie, wtedy jest szansa, że ominie nas każda infekcja wirusowa czy bakteryjna. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że zaraz po obejrzeniu filmu wybierzecie się na spacer w poszukiwaniu czarnego bzu, bo naprawdę warto go mieć w swojej domowej apteczce.